chcielibyśmy bardzo serdecznie powitać przede wszystkim naszą znamienitą prelegentkę. To jest wielki zaszczyt dla nas, że zechciała Pani przyjechać, żeby nam tutaj ten wykład powiedzieć w naszej skromnej sali, w naszych skromnych progach. Chciałabym bardzo serdecznie przywitać Państwa, wszystkich, którym się udało dostać. To pierwszy nasz wykład taki, kiedy musieliśmy ograniczać miejsca niestety i kiedy się osoby chętne mogą nie zmieścić w sali. Na razie jeszcze są miejsca, więc mam nadzieję, że ci, którzy stoją w korkach, też dadzą radę się dostać, żeby usłyszeć to, na co czekamy. Spotykamy się w takim też wyjątkowym czasie, bo wczoraj wspominaliśmy to, co się wydarzyło 41 lat temu. Ja to pamiętam z autopsji, niektórzy z Państwa pewnie też. I to jest taki dobry czas, żeby wrócić do nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II i przypomnieć sobie, że właśnie mamy nie tylko się cieszyć, że mamy świętego papieża, ale też słuchać jego nauki i stosować ją, bo jest ciągle aktualna. I myślę, że to jest taki czas, kiedy szczególnie potrzeba nam autorytetów i mądrych ludzi, którzy będą mówić do nas. I cieszymy się bardzo, że taką osobę mamy teraz u siebie i bardzo chcemy słuchać. Jesteście wszyscy katolikami, ochrzczonymi, wierowanymi, tak? Tak. Dlatego może być ktoś nie taki symptom, że ja nie zajmuję się tak zwanymi ateistami. Ludzie mają wolną wolę, jak stoją do piekła i rzeczy. Natomiast ja jestem osobą jedyną, co znaczy, już nie ma takiej starej. I muszę powiedzieć, że jestem tą szczęśliwą osobą, która urodziła się w wspaniałej Polsce, która była wtedy krajem jednoznacznie mądrym i narodem wierzącym. Miałam takie możliwości w dzieciństwie i młodości, że w ogóle, prawdę powiedziawszy, nie wiedziałam, że ludzie mogą być źli. Ludzie byli sobie życzliwi i ulica i dom. I to w domu było potwierdzone tym, co w szkole, to w szkole było potem pokazywane w gazetach i w kościele, po prostu naród wiedział, skąd się biorą ludzie i skąd się był świat. Naród polski był i zdolny, i mądry, zjednoczony w tym, co dobre. Słuchajcie, miałam to, czego wy nie macie i zazdroście, bo miałam szkołę jedyną, od klasy wstępnej do matury. Te same koleżanki szczędziły bez głupich chłopaków. Dziewczynki, które miały szansę rozwijać się na kobiety i wspaniałe były kobiety z mojego pokolenia. Ale to, co było w szkole, nie różniło się tym, co ludzie pisali w gazetach. I szczęśliwie nie było światła, nie było samochodów, nie było samolotów, a ludzie byli mądrzy i uśmiechnięci. Jestem świadkiem degradacji ludzkości i degradacji Polski. I to mnie boli. Oczywiście ludzie wszyscy byli przekonani, że każdy jest człowiekiem i ma prawo do życia i w Polsce przedwojennej nikt nie zabijał dzieci. Nie było żadnego niemoralnego prawa. Raz była jakaś taka afera, tak nie bardzo do mnie dotarła, bo jeszcze była mała. W każdym razie lekarz, który miał być na sumieniu, natychmiast został pozbawiony prawa praktyki. A
A na dodatek przeżywał wojnę, to też nie każdemu się udało, ale w sposób, który głupi dziennikarze zdali mi w ogóle różnego rodzaju dane życiorysu, a nigdy ze mną nie rozmawiali. Ja nie udzielam wywiadu sobie poza jednym, który udzieliłam jednemu księdzu i jednemu dziennikarzowi, dlatego że sobie byłam przekonana, że następnego dnia będę miała operację, z której chyba nie wyjdę. Ale mam za sobą życie tak długie, że moi i studenci, i pacjenci umarli, a ja żyję. I mam archiwum, z którego mogę Państwu dać moje obserwacje, bo teraz nie ma człowieka, który miał tyle doświadczenia pracy z młodzieżą i małżeństwami. Dlaczego? Dlatego, że się tym zajmowałam. Przed dojrzałością jako dziewczynka miałam szczęście, że Państwo, ja kochałam wszystkie moje koleżanki do końca życia i wszystkich moich nauczycieli. I miałam księdza katechetę, który mi dał takie rady, które do dzisiaj są potrzebne, bo to był mądry człowiek. I nie miałam tego, co teraz, że się dziecko przerzuca z jednej szkoły do drugiej szkoły, jeden nauczyciel coraz głupszy, inna szkoła całkiem. Nie. Ludzie rozumieli, kim są i po co żyją. No i wybuchła wojna, która naprawdę zniszczyła Polskę. Polska jest zniszczona nie tylko wojną, ale potem dzięki 10 latami planowej ateizacji przez komunizm, który spowodował, że zniknęła elita kulturalna narodu i teraz jest luka, ponieważ wszyscy mężczyźni, których znałam, dosłownie wszyscy, że lekarze, którzy pracowali ze mną i z Ojcem Świętym, żyje ci osoby na Warszawie, na Zielonej Górze, na Leoczki Seniorki. A nowe pokolenie jeszcze nie istnieje, bo nie można błyskawicznie stworzyć mędrców. Są pewne teraz oznaki, że ludzie zaczynają myśleć wnuki. Natomiast wojna zniszczyła pokolenie rodziców, a teraz pokolenie moich studentów, którzy żyli za czasów komunizmu, to jest klęska, bo już to ludzie, którzy nie wiedzą, kim są i nie wiedzą, po co są. Natomiast moje pokolenie było luksusowo hodowane i ja miałam jeszcze na dodatek wspaniałą drużynę harcerską. Harcerstwo było, no niestety zniknęło przez wojnę i przez komunizm. To była jedyna organizacja młodzieżowa, do której można było spokojnie posłać dzieci, że nie będą zdemoralizowane. Bo dziecko, proszę Państwa, rodzi się święte, stworzone przez Boga, ale stworzone w formie jednej komórki człowieka. I musi zrozumieć, że jego zadanie jest po prostu rozwój. Co trzeba rozumieć? Wszystko. No ale wiadomo, że to mały jest bezradny. Trzeba mu dorosłych modlić. I co, proszę Państwa, jest problem? Bo jak wróciłam z wojny, miałam taki właściwie bardzo dobry moment, bo całą młodość miałam w Smolnej ojczyźnie, jak miałam 17 lat, wojna wybuchła, to już zostałam ochroniona od głupot i wieku, w którym wszystkie dziewczyny są głupie. Potwornie, nie ma nic głupszego niż dziewczyna,
między 12 lat, 28 albo 30, albo do końca życia. A ja miałam nie tylko okazję poznać rzeczy, które mnie zdumiały. Właściwie wojna mnie napełniła zdumieniem. Zalenie ludzi nieraz, jak ja przeżyłam. Dlaczego ja nie nienawidzę Niemców? Ja po prostu byłam zdziwiona, że ludzie są tacy, jacy są, bo nie myślałam. Proszę Państwa, to mi wojna powiedziała, że mężczyzna może być nieludzki i kobieta nieludzka. I byłam tym przerażona, że to jest możliwe. Co się stało z tymi ludźmi? Co się stało? Jest nie do odratowania. Nikt nie ma władzy nad przeszłością. Nikt nie może przekreślić tego, co było. I skutki tego okresu wojny i komunizmu są i jeszcze długo będą do może ostatniego pokolenia. Ale tym niemniej muszę powiedzieć, że ja prawie stuletnia wiem to, czego wy nie wiecie, ponieważ teraz ludzie nie wierzą ani w Boga, ani w człowieka, ani w diabła. I dlatego przeżywają. Jak wyszłam po wojnie do Polski, co Państwo nie wiecie o tym, chociaż może jakieś historii wie, to oczywiście stwierdziliśmy moje pokolenie harcerek, które ze mną były aresztowane i przeżyły to, że dla Polski, wspaniałej Polski, wiernej Bogu i Ojczyźnie, hasło Bóg, Ojczyzna i honor Polaka, wojna była przegrana. Ja byłam dziewczyną uczennicą wspaniałej szkoły. Matura przedwojenna Polska była ważna w każdym uniwersytecie w Europie. A teraz nie wiem, nasz ludzi 3 razy zdawał maturę, bo różne studiował rzeczy, bo jedna matura wystarczyła tylko na nią na jakąś uczelnię. Jest nie tylko zaniżony poziom wiedzy, nauki, ale przede wszystkim moralności po wojnie, bo to, co się działo, to ludzie sobie nie zdają sprawy. Walka w Polsce po wojnie była nie walką Niemcy-Polacy. Była odwieczną walką Lucifera z świętym Michałem Archaniołem. I muszę sobie Państwu zdawać z tego sprawę, ponieważ ulegają głupocie powierzchowności i ja nie mogłam zrozumieć, dlaczego ci ludzie nie wiedzą, jak żyć. Przecież wiedzą, że jest Stwórca. Wiedzą? Nie, wcale nie wiedzą. Patrzyłam na tych ludzi, którzy żyją w głupocie, sterowani diabłem wyraźnie, bo to, co działo się przez ten czas, to było nieludzkie. Nie ma tak złych ludzi. Ludzie nie są źli. Ludzie są słabi i grzeszą. Ale są, ja w to wierzę i moje pokolenie wierzyło, że jesteś naprawdę dzieckiem Stwórcy, który jest doskonały. Jest Jego stwierdzenie, kim Ty jesteś i masz być. I co On powiedział, że stworzył i świat i tego człowieka na obraz swój. Ludzie w okresie wojny i komunizmu
nie mogli uwierzyć, że ten sąsiad jest dzieckiem Boga i nie zauważyli, że żyją tak jak ludzie. I proszę Państwa, to jest wasza klęska, że jesteście zniszczeni to pokolenie i odrodzenie zawsze jest trudniejsze. Ale człowiek nie przestaje być człowiekiem. W każdej sytuacji można w nim odnaleźć to, o co chodzi. Podobieństwo do Boga. Pod jednym warunkiem, że ktoś ich tego nauczy. Dziecko nie może wiedzieć, co jest dobre, a co złe. Bo dziecko siłą faktu ocenia według tego, co czuje. I będzie pluło potrzebne lekarstwo, a uważało, że tylko jest słodki cukierek dobry. Musi być człowiek mądry, który przekaże mądrość jako wiedzę o kim? No o nim samym, o człowieku i o Stwórcy. I to jest właśnie nasze pokolenie uprzywilejowane. Pan Bóg, który kocha swoje stworzenia, dla tego pokolenia dał mędrca świętego. Miałam okazję, że w momencie, jak dorosła, wróciłam z wojny, wojna mnie przekręciła w tym sensie, że wszystko się zmieniło. To nie dało się inaczej. Także moje plany osobiste, ja nie miałam zamiaru być lekarzem. Ja jestem humanistka, ja kocham to, z czego ci młodzi teraz w ogóle nie rozumieją. Mam pretensje do młodzieży, że nie usiłuje być mądra i zobaczyć, co jest mądre, tylko leci na byle czym. Maszyny są waszym nieszczęściem. Zafascynowały chłopaków, odebrali im rozum. Co ja teraz widzę? No tak, ludzie cię kochają. W tym tygodniu ja mam, bo ja ciągle nie mogę przejść na emeryturę. Matkę, która przyszła do mnie z problem, co robić, bo jej syn, no to będzie upośledzony fizycznie na mózgu. I zapowiedział, że przyjedzie do niego jego narzeczona z Chile, która się zgodziła z nim wziąć ślub w najbliższym czasie, bo go kocha, a kochają się SMS-em. Nigdy się nie widzieli, ale owszem widzieli w tej maszynie. I ona mówi, nie wiem jak go wytłumaczyć. No niech pani zwyczajnie powie, że jest głupi. Bo to jest prawda. I ostatnie zdanie świętego, mądrego, nie tylko świętego, ale geniusza intelektualnego przed śmiercią Karola Wojtyłaka, Jana Pawła II Boże. Teraz światu brakuje mądrości. Mój mąż jest jednym z niewielu żyjących filozofów, który znają jego naukę. Zachwycał go ostatnio poezji. Masz kogoś, z którym chciał rozmawiać, mądrego człowieka. Długo myślał, tak, jest jeden, ale go tu teraz nie ma. Ten jeden, który notabene jest nasz przyjaciel, to jest przez niego nas ksiądz arcybiskup Henryk Chodzę, to jest lekarzem, mędrcem, no ale już na emeryturę. Nie mamy go akurat. To jest człowiek, który przejął i zrozumiał filozofię personalizmu Karola Wojtyły. A jak ja ojca tego zapytałam przed jego śmiercią, czy coś rozumie dobrze, o co mu chodzi, to on mówi, owszem, ksiądz profesor Jerzy Wajda, teolog Starnowa, który już nie żyje. A reszta co? A reszta nie pojęła. Czego? No właśnie.
kim jesteś człowieku. I wydaje się tak prosto, powinni ludzie wiedzieć. A to nie jest prawda. Jest możliwe tak ogłupić ludzkość. No, jak sobie przypomnimy, parę milionów sąsiadów, którzy uwierzyli, że są inwermęci, to można ogłupić cały naród. Ludzie nie mają mądrości, nikt nie dziedziczy mądrości. Nikt nie może dostać w prezencie. To jest zadanie człowieka. I to jest właśnie filozofia Karola Wojtyły. Persona humana in fieri est. Nasze pokolenie używało w łacinie, jak ja się zapominam, że cały świat tego nie rozumie. To znaczy, on uczył, że osoba ludzka stworzona jest przez całe życie w stałym rozwoju i nie ma końca jego rozwój, bo człowiek nie jest ciałem, tylko ma ciało, a jest duchem, który zawsze może być mędrszy, mądrzejszy, bardziej rozwinięty, wspaniały. Rozwój ducha ludzkiego nie ma granic. A ludzie uważają, że rozwijacie, no oczywiście musi dziecko. I o wychowaniu mówi się o dzieciach. A ja przyszedłszy z wojny do Krakowa, bo przyszłam na studia do Krakowa, zmieniłam miejsce mieszkania. Nie mogłam zrozumieć, bo od razu zobaczyłam, że najpierw, żeby wychować dziecko, musi się być wychowany dorosły. I zobaczyłam i dalej patrzę, że dziecko, Pan Jezus to mówi, bądź jako dzieci, gdzie dziecko jest bardzo mądre, małe dziecko jest w rękach Ducha Świętego i zdumiewające są odpowiedzi dziecka, które ma rok, dwa. I ta prawda o rozwoju dziecka pokazuje, że straszną. Są badania różnego rodzaju, głosili takie badania psychologowie. Nie sprawdzam ich, ale mam znak zapytania nad prawdziwością. Tym niemniej obserwacja moja to potwierdza, bo to jest taka praca psychologiczna, która ujawniła, że dziecko w wieku od 1, a właściwie od początku do mniej więcej 7 roku życia ujawnia iloraz inteligencji, której oni liczą, lubią liczyć psychologowie, większe niż geniusza dorosłego. Ale to znika. Dlaczego? Bo dorośli niszczą rozum dziecka, wiedzę dziecka i duszę dziecka. Nie rozwijają wcale. Ja jestem świadkiem, bo teraz tak pojechałam na medycynę do Krakowa. UJ miał opinię na całym świecie i w Europie to była doskonała uczelnia, więc nie chciałam szkoły, gdzie się urodziłam w Lublinie. Jakkolwiek właśnie komuniści zrobili Akademię Medyczną, nie miałam do coś zaufania i w Krakowie jestem i obserwuję co. Zupełnie niezrozumieni ludzi, po co oni są. Karol Wojtyła w okresie, kiedy ja przyjechałam do Krakowa, został przez bardzo mądrego kardynała posłany na studia. Od razu uciekł z komunistycznego kraju, nie tyle uciekł, ile mądry kardynał go uchronił. Pojechał na studia na wolny zachód
I w momencie, jak ja przyjechałam do Krakowa, to jego nie było na studiach, ale właśnie jak ja skończyłam medycynę w 1951 roku, bo to pierwsze, właściwie były dwa takie kurs, jeden zaczął się na medycynie krakowskiej, już w styczniu uwolniony Kraków, ale ja jeszcze nie wyszłam z nagród. Drugi rzut był we wrześniu. I przyjechawszy do tego września w Krakowie, miałam okazję być tu studentem i poznać duszpasterstwo wtedy jeszcze działające, bo jeszcze komuniści nie wszystko od razu zdążyli zniszczyć, ale był skutek okupacji, gdzie przecież okupant od razu zlikwidował wszystkie uczelnie. Tym niemniej odradzały się instytucje krakowskie, polskie, które nas obserwował Kraków. No i co się dało odrobić? De facto mądrzy ludzie zginęli. Nie tylko zginęli, ale załamali się pod presją okupanta następnego. Ja byłam w takiej sytuacji, że byłam uczennicą zawsze, ale były z nami nasze nauczycielki, które siedziały 4 albo 5 lat, bo niektórzy byli już 38 lat i 90 lat. Ale w Polsce poszły siedzieć zamknięte przez umę. I mało kto wie, że wtedy rząd ojczyzny, rzekomo polskiej, a naprawdę, jeżeli rozumiemy Polskę jako naród wierny Bogu, no to była klęska, była walka o to, żeby być nie tylko Polakiem, ale także katolikiem. Ludzie nie mieli dość siły, żeby przetrwać w tych czasach, kiedy byli prześladowani. Na przykład medycyna, która jest pięknym zawodem, etyka lekarska od Hipokratesa była pełna zrozumienia, kim jest człowiek, stała się terenem zniszczenia, powiem, najgorszego, ponieważ to jest zawód, który gwarantuje ludziom opiekę nad tym człowiekiem, kim on jest. A narzucony reżim komunistyczny zniszczył całkowicie etykę lekarską, narzucając, to jest jeden plus tamtego okresu polityków polskich, że oni nie przegłosowali prawa o zabijaniu dzieci, to było po prostu narzucone. Ale ludzkość ujawniła to, że człowiek jest słaby. I proszę Państwa, wy jesteście teraz pokoleniem, które nie ma pomocy takiej, jak miało pokolenie przedwojenne. Bo przed wojną człowiek młody, taki jak ja, miał poparcie i w domu, i w kościele, i w szkole, i w polityce. To byli osoby, które rozumiały, co jest publico bono. I mogli mieć różne poglądy, ale ja miałam okazję zobaczyć, jak Piłsudski z Dmowskim podali sobie ręce. Mądry człowiek wiedział, kim jest. Jest mężczyzną, katolikiem i Polakiem. I te wartości były święte. Wy jesteście dowarzyzowani od początku i niekiedy przez własnych rodziców.
W przedwojennej Polsce nie było rozwodu, a proszę wziąć środek statystyczny. Ja poprosiłam. Od 25 lat w Polsce coraz więcej rozwodów, małżeństw, które nie tylko są kontraktem między ludźmi, ale są rzekomo realizowane przez katolików wierzących. I proszę Państwa, od razu mówię, właściwie nie obchodzą mnie ateiści, w tym sensie, że to nie jest przedmiot mojej pracy. Mają ludzie wolną wolę, mogą wierzyć co chcą, ale mam pretensje do ludzi, którzy w paszporcie piszą, że są narodowości polskiej i należą do Kościoła rzymskokatolickiego i są lekarzami moimi kolegami i pozwoliłam sobie kiedyś napisać list otwarty w prasie, bo ja w ogóle mam łatwość pisania i to jest potrzebne czasem. Napisałam, że wstydzę się, że jestem lekarzem w Polsce, bo moi koledzy bez żadnych skrupułów zabijają dzieci, a polski naród, ludzi, którzy się uważają za Polaków i wierzących, kolejki zaczęły stać w klinikach do zabijania, bo tak było. Ja skończyłam medycynę, ksiądz Karol wrócił do Krakowa i Satiecha, który był mędrcem, powierzył mu dwie funkcje, duszpasterstwo lekarzy i młodzieży akademickiej. Te funkcje pełnił przez całe życie, a ja akurat też. I mnóstwo ludzi usiłuje pisać mój życiorys i żądają wywiadów rzekomo o mnie, ale zaczyna się, jak pani poznała Karola Wojtyłę. Jego wcale go nie poznałam, tylko on zajął się natychmiast lekarzami, bo taką miał pracę od swojego szefa. Byłam świadkiem, jak młody ksiądz Karol Wojtyła zareagował na ogłoszenie prawa pozwalającego bez ograniczeń zabijać dziecko nieurodzone i rzekomo profesorowie uczą, miałam szereg możliwości słuchania niewymądrych, kształconych ludzi, że dyskutują, od kiedy to coś, co się zjawia, jest człowiekiem. Zniknął zdrowy ludzki rozum, do dzisiaj go nie odnalazłam na bieżąco i ciągle tego szukam. I właśnie mam pretensje do katolików, którzy są zdrajcami. Mnóstwo moich kolegów wykształconych mówi tak, ja jestem katolik, ale bez przesady. Ja jestem katolik, ale nie praktykujący. To kim ty jesteś? I proszę Państwa, jestem teraz naprawdę zmartwiona, że miałam okazję żyć wtedy, kiedy Pan Bóg dał ludziom wspaniałego mistrza, wspaniałego wodza, świętego papieża Polaka, który wygłosił filozofię prawdziwą, rozwiązującą problemy personalizm Karola Wojtyły i nie jest to przedmiot nauczany w żadnej szkole. Ja teraz dostaję list od ludzi zaniepokojonych. Wręcz mam list z prośbą, żebym pojechała do papieża, żeby on nakazał, żeby polskie szkoły uczyły jednak etyki, którą Pan Bóg podyktował. Jest
wiadomo, człowiek ograniczony, ktoś go musi nauczyć. Ale proszę Państwa, my mamy szansę, ten naród jest wybrany, naprawdę. Ja znałam jednego lekarza, genetyka, mój przyjaciel, profesor Leżen z Paryża, który głośno i odważnie tłumaczył ludziom, że nie ma i nie może być oddźwięku między wiarą w Boga Stworzyciela, a nauką nic takiego nie istnieje. Tylko nauka musi być prawdziwa. I otóż Karol Wojtyła przyjechał z doktoratem z etyki i wykładał w Lublinie. Wykładał etykę, którą jestem, słuchajcie, naprawdę uprzywilejowana, bo mogłam przez 60 lat przeczytać wszystko, co on napisał i słuchać wszystkich jego wykładów i wiem, i znam, i nie mogę zrozumieć, że żadna z moich koleżanek, lekarek z doktoratem, ani pan kolega, katolik, który jest katolikiem napisanym, nie przeczytał żadnego dokumentu, który ten święty napisał dla ludzi wierzących w Boga, bo on wiedział, dlaczego wiedział, no właśnie, bo był święty. Kto ma nauczyć? 70 lat wykładam personalizm Karolowej, który wykładałam. Teraz jestem niby na emeryturze, ale wciąż mam na szczęście ludzi, którzy chcą słuchać. Ale przecież to nie jest kwestia bajki. Do mnie przychodzą dziennikarze, pani doktor, chcą wiedzieć, jaki był Karol Wojtyła. A ja mówię, nie udzielam żadnych wywiadów na temat człowieka, ale uczę ludzi, co to jest antropologia Karola Wojtyły. To jest prawda o Bogu i o człowieku. Piękna, fascynująca, która rozwiązuje wszystko. Podsumował swoją naukę Ojciec Święty jednym zdaniem. Wszystkie problemy człowieka indywidualne, problemy rodziny, małżeństwa i narodu rozwiązuje genealogia divina. Boże pochodzenie człowieka. Proszę, ja nie będę robić wykładów nauki, natomiast pozwolę sobie Państwu dać coś innego. Świadectwo, że może być człowiek i może być małżeństwo, które doskonale zrozumie tę naukę, bo to jest nauka święta, ale ktoś to musi przekazać. Natomiast to, co się dzieje, że te rozwody powodują rozpad, nie chodzi o wyliczanie zagrożeń, jakie są w rodzinie. Rodzina jest planem Stwórcy. I żeby to małżeństwo potrafiło zrealizować, oni muszą wiedzieć, jak oni mają żyć. Proszę Państwa, bardzo szybko, jako młody lekarz, specjalista od młodzieży, okresu dojrzewania, musiałam się zająć małżeństwami z prostej przyczyny. Trudne dzieci były w jakiejś rodzinie. Więc od razu z księdzem Karolem, który był odpowiedzialny za duszpasterstwo rodzin w Polsce, opracowaliśmy program, który obejmował nie tylko młodzież, ale od przedszkolaków do śmierci naturalnej. Plan zajmowania się małżeństwem katolickim tak, żeby oni się znaleźli w niebie. I mam za sobą 70 lat poradni
małżeńskiej, bo się kłócą, nie umieją, i młodzieżowej, bo są okropni, dorośli się skarżą na młodzież. I chcę Państwu powiedzieć, teraz mam archiwum, robię remanent i liczę, i chcę Państwu powiedzieć, co pomogło ludziom, których ja prowadziłam jako lekarz albo jako wykładowca, i co jest sprawdzone jako to, co każdy może osiągnąć. Nasze małżeństwo ma 71 lat. Muszę powiedzieć, że jak było 50, to zrobiłem nam wielkie święto ludzie i wszyscy się pytali, jak to możliwe. Ja powiedziałam wtedy żartobliwe zdanie, że trzeba mieć poczucie humoru, chodzić codziennie na mszę świętą, a na dodatek ja się bardzo cieszę, że jestem kobietą, bo nie muszę mieć żadnej żony. A ja po życiu do tego okresu powiedziałam, że z żadną kobietą nie wytrzymałabym całe życie, natomiast da się z mężczyzną. I to jest Boży plan. Da się dlaczego? Bo jest fascynujące to, że on jest inny, ona inna. I tu jest profesor Leżel, który naucza o dogmacie wiary katolickiej, to jest najważniejsze w genetyce, ponieważ genetyka potwierdza, że nie ma drugiego takiego człowieka jak ty. Nie ma i nigdy nie będzie. Bóg jest stwórczy. Więc te głupie skargi kobiet i mężczyzn poradni, ludzi, którzy się kłócą i mówią, że ona nic nie rozumie i on nic nie rozumie i on się musi zmienić, są całkowitą głupotą. Bo to jest akurat właśnie to, co czyni człowieka człowiekiem i tylko dlatego mogą szczęśliwie żyć w małżeństwie, że są inni. I fascynująca ta inność jest zadaniem danym do pomocy przez księdza Karola Wojtyła, który został papieżem. Proszę Państwa, my wszyscy grzeszycie tym, ja sobie z całą odpowiedzialnością, że w ogóle nie wiecie, czego nauczą. Nie spotkałam ludzi, którzy by wzięli pod uwagę to, co ten człowiek robił dla świata i dlaczego. Został papieżem. I nikt się nie zastanawia, dlaczego od razu zorganizował coś, czego nie było w historii Kościoła. Światowe zjazdy młodzieży. Dlaczego? Bo przecież to był człowiek dalekowzroczny, który wiedział, że nie opanuje się w sytuacji, jeżeli będzie się tylko poprawiało skutki. On wiedział, że trzeba sięgnąć do przyczyn. Już Państwa, cała walka teraz w Polsce, taka sama jak 50 lat temu. Ja jestem jedynym świadkiem naocznym komisji, która stworzyła encyklikę Pawła VI, wszyscy nie umarli, ci teologowie, którzy byli członkami. On nie zmieni się niczego, jeżeli się nie zmieni sytuacji, która jest wywołana czynami. Państwo muszą pamiętać, że każdy czyn ma skutek, nikt o tym nie pamięta. No nikt, ale bardzo mało ludzi. Jeśli chodzi o walkę o życie dziecka, to było największą troską księdza Karola. To ja byłam świadkiem, jak on usłyszał o tym, że wolno zabijać. Wyglądał, myślałam, że zemdleje, był cały szal. Ale natychmiast zorganizował w Krakowie spotkanie wszystkich lekarzy, z książki tego chodzicie wszystkie nazwiska. I byłam świadkiem tego spotkania w saliniku na pytanie, jak to jest, dlaczego?
W klinice stoi kolejka kobiet, które chcą, żeby dziecko zajęto. Dlaczego ci lekarze co robią? Kto jest winien? Jedna młoda lekarka podniosła i powiedziała: ja jestem niewinna, ale ja jestem na zasadzie kata. To rodzice sobie ją wyroczą. Ja wtedy nie wytrzymałam, powiedziałam: ale proszę pani, może pani jednak wolała mieć inny zawód niż kata. Proszę państwa, ta sprawa to jest to, co usiłują się ode mnie dowiedzieć. Przyjaciółka Korolowicy. Żaden z tych dziennikarzy, powiem spokojnie, za mało mądrych, nie rozumie, że to, co to znaczy przyjaciółka. Siedziała i patrzyła mu w oczy. Głupoty mówię. A przecież to było to, ja byłam przerażona, młody lekarz. I zresztą wtedy akurat spodziewałam się pierwszego dziecka, byłam mężatką. Byłam przerażona tym. A mam pewną satysfakcję, bo ta pani, która wtedy powiedziała, że jest katem, po 10 latach okazało się, że jest za granicą w Niemczech i napisała do mnie jednak, że jak ja jej tak powiedziałam, to ona nie zrobiła żadnej aborcji nigdy, ale wyjechała na zachód. W Polsce lekarze bali się wszystkich, którzy nie robili tego, nie mogli otrzymać w ogóle specjalności z ginekologii. W Polsce był terror komunizmu. Więc przecież co to jest z tym, co teraz jest aktualne, a 50 lat temu było aktualne, co powstała encyklika genialnego papieża Pawła VI, którego się bardzo cenił i który profesycznie napisał. To jest przecież fakt, który w ogóle nie ma nic wspólnego z działaniem kobiety. To jest nieprawdopodobna nieuczciwość mężczyzn, którzy nie mówią prawdy, zakłamani mężczyźni. Bo przecież nie ma dziecka żadna kobieta. Nie ma i nie miała i nie będzie miała, ponieważ stwórca, jak stworzył najpierw świat duchów, które go zdanili, a potem ludzi, którym dał ciało, ludzie wciąż nie rozumieją, bo to ciało, cała zoologia ciała przeszła ponad głowami. Co jest, Księga Rodzaju mówi bardzo wyraźnie. Widział Bóg, stworzył mężczyznę i widział, że dzieło było dobre, ale zobaczył, że Adam jest samotny i postanawia, damy mu pomoc. Kobietę. Pomoc dla Adama do czego? Pan Bóg chciał, żeby Ewa pokazała Adamowi, że nie jest gorylem, tylko człowiekiem. Bo to jest człowiek. Jak tępie fundację tak warszawską, która mnie prosi o pomoc w tym działaniu, bo one chcą, ja kobieta. Ja mówię, przestańcie mamy mówić ja kobieta, powiedzcie ja człowiek. Bo one zapominają, że to nie tylko jest problem ciała, ale duszy, a dusza jest człowiecza. Nie mężczyzny, kobiety, ale człowieka. Każdy ma duszę. I teraz pozwalają zabić dziecko, które skąd się wzięło. Przecież dzieci muszą być do tego zabijania. Dlaczego nikt nie mówi, że mężczyzna został obdarowany tak Bogiem, jak nikt więcej na świecie? Pan Bóg do działania twórczego chce mieć towarzysza. To jest zadaniem. Ja byłam świadkiem, jak chłopcy potrafili być wspaniałymi przyjaciółmi,
Potem już ogłosili, że może być homoseksualizm, patologią, nic podobnego. Wspólne działanie robili wspaniali mężczyźni. I Pan Bóg chce mieć taką samą sytuację, gdyż Pan Bóg stworzył świat dla siebie. I w człowieku stworzył części ciała dla siebie, dla twórczości. I nie stwarza ludzi sam. Dziewczyna dostaje dziecko w prezencie od chłopca i Ducha Świętego. Nic nie zrobiła, nic nie może zrobić. Nie ma nic do zrobienia. Dostała, może wcale tego nie chciała, ale jest obdarowana albo wręcz zgwałcona. I czyn mężczyzny, który ma jedyne stworzenie na świecie mężczyzna, jego organizm jest twórczy i stwarza komórki żywe, z którymi co on robi? Miałam okazję po Europie zwiedzać szpitale. Prawie w każdym lodówce są sprzedane zalążki życia męskie. Prostytuty handlują swoją wspaniałą możliwością działania razem z Bogiem. I żaden mężczyzna nie mówi, że on stworzył dziecko razem z Duchem Świętym i teraz on głosuje w Sejmie jako polski polityk i żąda zabijania, które on stworzył. Kobieta palcem nie ruszyła, że było dziecko. I kobieta ma nieprawdopodobną sytuację, że też nie wiedzą kobiety. Ona nie stwarza komórek, nie ma szans, ale za to komórki, te jeszcze niedojrzałe komórki jajowe, są stworzone przez Boga, bez mężczyzn, co jest dzieło Boże. Kobieta jest cała w rękach Boga. I dlatego one się muszą tego dowiedzieć. Słuchajcie, Panie, wy tu gardujecie za środkami antykoncepcyjnymi. Ja setki razy uczyłam zarówno kobiety, jak mężczyzn, jak księży. Dlaczego antykoncepcja jest grzechem śmiertelnym przeciwko Stwórcy? No każda z was wie, ile miała lat matka, jak się urodziłaś. Ja jestem późne dziecko, moja mama miała już 43 lata. To komórka, z której ja jestem stworzona, 43 lata czekała, aż się Duch Święty wybierze. Przecież życie daje nie człowiek, tylko Pan Bóg. Bierze do pomocy mężczyzny. I tu Paweł VI powiedział genialnie, nas są rodziców współpracownikami Boga w dziele stworzenia. Nikt z was tego nie rozumie, a to jest ta prawda, że to nie jest tak, że Bóg chce być sobie tylko i stwarza jakieś gotowe ludzi. Nie, On chce mieć partnerów do siebie podobnych. I to jak ludzie wszystko zwalają na Boga. 2 dni temu pani, która jest działaczką mianowana w jednej diecezji, przyszła pomoceniami, odchodzi od niego, ale Pani doktor, niech się Pani pomodli, żebym ja była święta. Ja mówię, niech Pani nie gada głupoty. Świętość nie może być darem, ani moim dla Pani, ani Pana Boga. Świętość zadaniem jest, bo to jest właśnie cel, dla którego Bóg stworzył ludzi. Nie chce mieć kucielki, które wstawia święte do... I dlatego, proszę Państwa, ja mam w pewnym sensie bardzo trudno wysłać i teraz mam cały kosz listów od ludzi, którzy żądają ode mnie interwencji w niebie, bo ja mam kontakty z świętym Karolem Wojtyłą, jeszcze na to świętym, a ona prosi o cud uzdrowienia męża i cud uzdrowienia syna i cud uzdrowienia. Ludzie chcą cudów i cudem jest to, że Ty jesteś i że świat jest. I jakbyście ludzie czytali to, co nauczał Karol Wojtyła,
to nie byłoby takiego szaleństwa ciągle. Lecę do wszystkich świętych młodych, żeby mnie uzdrowił. Przecież człowieku, Karol Wojtyła na pierwszym spotkaniu z młodzieżą w Paryżu, 2 razy w Paryżu, od razu nauczył dzieci, bo to dla młodzieży było prawdy zasadnicze. Pamiętajcie, że człowiek jest stworzony przez Boga nie po to, żeby nie wiedział, po co jest, ale jest stworzony dla działania i jego zadaniem jest pójść do nieba. Ale to niebo nie jest mu dane za darmo. Jest stworzony na to, żeby był godny tego nieba. I życie tu na ziemi jest tylko drogą do nieba, niczym więcej. A oni się boją śmierci. Oczywiście wolno się bać bólu, chorób, to są przeżycia negatywne, ale nie można obrócić na tyle, żeby człowiek uważał, że można go uratować od śmierci. Do mnie panie napiszą, jestem skazana na śmierć, bo mam raka, pan doktor nie rozpoznał. Ja mówię, kobieto, śmierć nie jest skazaniem, tylko celem pani istnienia, bo masz pójść do nieba, a nie pójdziesz tam z ciałem. Chociaż, uwaga, jest wypowiedź Jana Pawła II przy klasyfikacji chwały uskórnej, że mówi o ciele ludzkim. Ciało rozsypie się w proch, ale niesie zarążek nieśmiertelności o zmartwychwstanie. Jest obiecane zmartwychwstanie ciała, ale co potem? Najpierw musisz przejść przez śmierć. Więc wszyscy ludzie, moi koledzy, którzy są winni tego, że straszą ludzi tym, że on umrze, albo że odwrotnie ukrywają, że on umrze, muszą po prostu pomóc, ile ta choroba jest chorobą uleczalną. Ludzie panikują i wszystkie choroby, jak się od razu z Pana pokażę. Ja mówię, proszę Pani, no jest medycyna, którą Pan Bóg sam leczył. Są choroby do uleczenia. To nie trzeba od razu latać do wszystkich świętych, żeby cudownie uzdrawiali. Zresztą mówię, czy Pani myśli, że ci uzdrowieni nie umrą? No ludzie, użyjcie zdrowego rozumu, zdrowego myślenia, jaka jest prawda o człowieku. I teraz jest tak, kobiety nie rozumieją, że są, Jan Paweł II mówił o świętości ciała kobiety, a od dochodców mówił na kolana przed kobietą. Dlaczego? Żaden mężczyzna nie raczy przyznać, a on mówi, bo ona ciebie 10 miesięcy księżycowych krwią własną karmiła. Ona musiała cierpieć bóle, jak ty się rodziłeś. Ona mówi, że ona rodzi, nieprawda, dziecko samo się. Ona cię potem mlekiem karmi. A ty jak się traktujesz? Jak traktujesz kobietę? Ja żądam od chłopców, żeby szanowali dziewczyny. No to co ja dostaję za odpowiedź? Nie tak dawno powiedzieli mi w rozmowie, one się same nie szanują. Tak, kobiety nie wiedzą, jak są wspaniałe. Tu mam pretensje do moich koleżanek lekarek. Nie spotkałem ani jednej, która by przeczytała to, co Jan Paweł II napisał do kobiet w 1994 roku, ogłoszono Dzień Kobiety. I on się natychmiast odłożył
i napisał do kobiet w tym roku 5 dokumentów papieskich, które są dostępne bez problemów. Teraz wszystko można drukować. Już teraz nie jest problem ani papieru, ani... No i co? Nie raczą się dowiedzieć kobiety, co o nich myśli, jak traktuje i co im radzi święty, na dodatek Polak. Nie potrzeba uczyć się innego języka, żeby przeczytać. Piękne dokumenty, wysoko stawiające kobietę. Na początku od razu na Nowy Rok napisał to, co powinna każda kobieta przeczytać, bo to jest rola wychowawcza kobiety. Bo kobieta ma wpływ na mężczyznę każda. Jak Adam w raju zgrzeszył, to natychmiast, jak go Bóg pyta, on się tłumaczy, ona mi dała. Tak jakby to było oczywiste, że jak ona chce, to on wszystko robi. Tak jest. Proszę Państwa, naprawdę mądrzy, niby wierzący, wykształceni mężczyźni głupieją. Niedawno przyszła do mnie studentka, która jest wnuczką mojego dawnego ucznia. Z rzeczą, która mnie rzadko spotyka, ale tak było. Powiedział, panie doktor, mój tata zwariował. Okazało się, że tata, pan profesor w starszym wieku, zostawił swoją żonę i trójkę dzieci i teraz od pół roku mieszka z 18-letnią dziewczyną. To nie jest bajka. Dorosły mężczyzna wykształcony potrafi całkowicie stracić rozum i odpowiedzialność, jak się zjawia na horyzoncie kobieta. Kobieta zagraża mężczyźnie. No i co teraz robi? Proszę Państwa, od razu młoda lekarka wiedziałam, że nic medycyna nie pomoże i teraz opowiem, co mnie nauczył wtedy, 50 parę lat temu, ksiądz Karol Wojtyła, którego poprosiłam o dzień skupienia dla pokłóconych 20 parę małżeństw, które poszły ze mną do sióstr na dzień skupienia. I to jest zaskakujące, nieraz wracam do tego, bo to jest rada, którą wtedy Ojciec Święty powiedział do nich. Wydawała się pozornie, to takie słowa. Bo co on im powiedział? Proszę Państwa, najpierw nie róbcie wielkich planów, ale pilnujcie, żeby niczego sobie wzajemnie nie zniszczyć. Proszę Państwa, to jest prawda o Was wszystkich. Nie bądźcie naiwni, bo ci, co teraz są rozwodzeni, to ja ich znam. To są ludzie, którzy żyli wierzącym młodym człowiekiem. Ja z tymi młodymi chodziłam razem na mszę świętą dla młodzieży. Ja byłam świadkiem, że przychodzili, mówili, że się kochamy. Ja byłam świadkiem na ich ślubie, ja byłam świadkiem, jak się dziecko urodziło, a teraz jestem świadkiem do rozwodu, wzywają. To nie jakieś obce osoby, nie, to jest dlatego dla mnie takie bolesne, bo to nie jest prawda, że to są niewierzący, to są ci, którzy byli jako studenci w duszpasterstwie, które Kościół organizował. Ja z nimi chodziłam codziennie na ich mszę świętą,
rano na 7 rano. Ja ich znałam jako ludzi kochających się, a oni teraz mówią, że się nienawidzą. Nie wierzcie sobie. Człowiek jest słaby i święty może być wyłącznie słowo do Ducha Świętego. I to jest problem, co ja wam mówię. Przede wszystkim nie zniszczcie. Nie zniszczcie człowieka, bo tylko mąż może zniszczyć żonę, a żona męża. Nic wam nie zagraża. Nikt nie może zniszczyć sakramentu małżeństwa. Jest nietykalny. Wystarczy. I nie mówcie mi, że wy jesteście lepsi, bo ja znałam tych ludzi. Te moje 70 lat działania to jest doświadczenie, które jest, ja mam dane wszystkich tych ludzi. Nikt z nich nie mówił, że będzie się kłócił z żoną i że będzie nienawidził żony. Ja mówię do nich, teraz przychodzą mnie do poradni. Ludzie, no przecież nie kłamcie. To nie jest prawda. Ale co oni mówią? Przychodzi kobieta, którą znałem i mówi, że złożyła wniosek o rozwód. Ja mówię, przecież ty jesteś wierzący. No tak, ale on mnie zdradził. Zdrada nie znosi sakramentu małżeństwa. Nie dlatego jesteś katolikiem, że nie grzeszysz. Nie ma ludzi, którzy od razu byli święci. Świętość jest zadana, a nie dana przez. No dobrze, ale to co? No to ja mówię, no to nie będziecie mogli być już. No tak. I teraz jest taka sytuacja, że pełno ludzi się rozrodzi, ale przychodzą do mnie kobiety, które są wierzące, ale dziecko już jest, bo na tyle są, to jest właśnie, nie tyle mądrzy, ile właśnie głuchi, bo to jest. Jest niewierzący, a równocześnie dziecko tego niewierzącego, który jest teraz nie ojcem, tylko to jest konkubinat. Przychodzi i dziecko jest ochrzczone i ludzie, którzy nie mogą pójść do kościoła, bo nie są stali, nie mają prawa, mają przeszkody. Mężczyźni żadnej, kobiety przychodzą ucieczki, ona by chciała jednak przystąpić do Komunii Świętej, ona wie, że jest Pan. A ja mówię, no to słuchaj kobieto, to dlaczego chcesz rozwodu? Ona mówi, no jak on już tam ma inną i mówi brzydkie słowa o tej drugiej, która jest teraz żoną rzekomo, ta partnerką. Choć jestem tyle lat z ludźmi, którzy nie wiedzą, jak żyć. Oczywiście wszyscy ludzie są grzesznikami i tu jest właśnie wielka, powiedziałabym, wymieniała postanowienie Boga, który wie, że człowiek jest słaby, ale przecież broni, dlatego daje księdza, który mu daje władzę nad tym człowiekiem, że ksiądz może dać mu rozgrzeszenie, ale to trzeba, a Pan Bóg jest miłosierny. Pan Bóg jest miłosierny, ale Pan Bóg musi być sprawiedliwy.
Ludzie muszą wiedzieć, no ale co wiedzieć? No wiedzieć, że muszą się nauczyć, co to znaczy być mężem i żoną i co to znaczy być ojcem i matką. To jest sens twojego życia, ale to jest twoje zadanie. Co ma ci w tym pomóc? Ja dostałam takich przyjaciół, których mi Pan Bóg dał, bo ja po wojnie miałam. Nie mogłam pojąć, dlaczego wszyscy ludzie są głupi i musiałam szukać mądrych ludzi. Ale co to znaczy mądrość? To jest świadomość, że jesteś głupi. Nie ma mądrości człowiek, który jest dzieckiem małym, jeżeli się nie dowie, co to jest mądrość. Ktoś mu musi powiedzieć. Pan Bóg daje człowieka wybranego, któremu daje władzę. Kapłan to jest człowiek najwyższej władzy na ziemi. Nie ma nikogo tak posiadającego władzę jak człowiek, który tobie może otworzyć niebo. No to co? No to oni są wszyscy przekonani, że nie mają powodu słuchać księdza. Sami wszystko wiedzą. To jest problem. Ojciec Święty Jakub wtedy do tych ludzi powiedział: proszę Państwa, niech każdy z was uklęknie i powie: moja wina. Póki mówisz swoja wina, nie ma żadnego sposobu, żeby się poprawić. Ludzie się krzywdzą. Nikt tak nie krzywdzi kobiety, jak jej mąż. Nikt tak nie krzywdzi mężczyzny, jak kobieta. I to jest zasadniczy problem. Nie skarż, że to on jest winny. Jest teraz ta sytuacja kobiet, które zrobili w ogóle taką grupę, która się nazywa ci, którzy są kobiety, które zostały porzucone przez mężczyzn. Przyszły do mnie, proszę o wywiad, co robić teraz, jak żyć. No to wydawało mi się, jak chcesz, no to zrób, to trzeba zrobić, ale co zrobić? Powiedz, że to jest twoja wina, a to nie jest moja wina. Ludzie uważają, że to ten drugi jest winien, a Ojciec Święty wymagał od człowieka nie tego, co oni chcą. Oni chcą decydować, bo on ma rację. A on mówi: nie sądźcie. I uczy nas: czyny wasze was sądzić będą. Dlaczego nie sądzić? No bo ty też jesteś grzesznikiem. Ja mam taką sytuację, że znam tych ludzi, bo to jest miasto, w którym ja jestem i ci ludzie są przeważnie dawnymi moimi studentami. Co oni chcą? Wymagają, żeby ten człowiek, który jest mężem, był taki, jak ona chce, żeby on był.
bo on się musi zmienić. Byłam świadkiem takiego rozwodu, gdzie mnie zawołał sędzia jako świadka, bo znam tych ludzi. I powiem prawdę, że powiedziałam po tej rozprawie sędziemu, że dał wyrok niemożliwy do spełnienia. Bo do czego poszło? Kobieta złożyła wniosek, że ona, owszem, będzie to znaczy pod warunkiem, że on złoży właściwie przysięgę, że się poprawi. To ona z nim będzie. Inaczej będzie mieszkała osobno. I mieszkała osobno. Ja mówię panu sędziemu, to na początku nie można dawać takiego wyroku, żeby ktoś obiecał, że się zmieni. To jest naiwność. Człowiek się nie potrafi zmienić, jeżeli nie będzie uważał, że to ma sens. Przecież ci wszyscy ludzie, którzy się rozwodzą, nie widzą winy w sobie, tylko mówi o nim. Karolujta mówi, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. I czyny wasze was sądzić będą. Co ludzie mają zrobić? No właśnie, mają kochać i mają być święci. I to jest zadanie tak trudne, że Pan Bóg chce być z wami, dlatego z nami. Dlatego jest sakrament, że małżeństwo to jest oddanie wszystkiego na zawsze. I to jest ludziom niemożliwe, dlatego że oni nie kochają. Bo kocham to nie jest to, że co ja chcę. Kocham małżeństwo, co ma być. Właśnie, co to jest kocham? Przecież to jest to, że ludzie chcą kochać, tylko nie umieją. Dlaczego? No bo nazywają kochaniem to, co nie jest miłością. Bo miłość to jest to, co dajesz, a oni chcą tylko brać. I Ojciec Święty mówił, uczcie się kochać. Nikt nie mówi. No to co? No to prośba na Boga, żeby cię nauczył. Bo oni proszą o co? Ludzie proszą. A ja mam takie doświadczenie z księdzem Karolem Wojciechą. Nie mówię tego ludziom, ale ja słyszałam od niego wiele razy. O nic Pana Boga nie prosi, bo On wie lepiej, co tobie potrzeba. Ty tylko dziękuj za wszystko i chwal Boga, który Ciebie kocha. Ludzie są biedni w tej chwili, bo nie wierzą w to, że są kochani. Przyjechał do Polski, uczył ich, że jesteście kochani. Ale równocześnie, proszę pamiętać, kto to wie, kim jest Bóg, jaki On. Powiedział, jak był ostatnio w Polsce, a król, że trzeba pamiętać, że nie każda nauka jest prawdziwa i nie każda prawda jest naukowa. Człowiek musi mówić prawdę. Ludzie się okłamują. Wiesz, proszę Państwa, nikt, ja do nich mówię, on przychodził mężczyzna i mówi, że on
nie może być żoną, bo ona go nienawidzi. Ja mówię, człowieku, przecież ty ją wybrałeś. To w końcu, jeżeli ona jest taka, to dlaczego pan się z nią może? I na to, proszę Państwa, ogromna ilość mężczyzn mówi, bo byłem głupi. Ja mówię, ma pan rację, bo wszyscy chcą się rozejść, są głupi. Ale co? Teraz pan chce się rozejść. To jest pan mądry? Dalej pan głupi. No i to jest prawda. Najpierw naucz się rozumu. No tak, ale to trzeba się wysilić. I teraz kto będzie uczył dzieci? Proszę Państwa, jesteście niedouczeni, bo nie czytacie tego, co was chciał nauczyć Karol Wojtyła. Książki dzisiaj to są przede wszystkim nie tylko piękne książki, ale są, no, prawdopodobnie można powiedzieć, że nie ma mądrych ludzi, żeby mądrze życzyli. To jest problem. To jest to, co na szczęście zaczynają ludzie rozumieć, że tylko Pan Bóg może im pomóc. Duch Święty jest do dyspozycji waszej, ale na to musi być człowiek wierzący. Wierzący w co? No w człowieka, że on jest dziełem wspaniałego Boga. I tego brakuje teraz Polakom. Brakuje ludzi mądrych. Trzeba, Państwo jesteście od tego stworzyć to, co jest zadaniem. Nauczyć się tego, co to znaczy Polak, co to znaczy katolik, co to znaczy człowiek. Nauczyć się. Nikogo to nie obchodzi. Czym się zajmuje dzisiaj Polak? Człowiek za moich czasów wszyscy ludzie dorośli czuli się odpowiedzialni za dziecko. Nie licząc się z tego, co będzie jako skutek tego, co robią. Właściwie dzieci są teraz mniej szkoda. Zacznijcie czytać to, co do was nauczył Jan Paweł II. Katolik, nie katolik, Polak. To jest problem, bo są ludzie, którzy myślą, że oni wszystko wiedzą. Jak zrobić, żeby ktoś był mądry? Jest encyklika, którą Ojciec Święty uznał za pedagogikę świętości. Co zrobił Człowiek Święty? To jest powiedziane, że przede wszystkim człowiek ma za zadanie, które pokazuje Pan Bóg, do realizacji jako zadanie życia. Ale
ale na to trzeba uznać, w co ty masz wierzyć. Proszę Państwa, ja żyję końcówkę i szkoda mi wszystkich, którzy nie czytają tego, co Ojciec Święty napisał. Materiały są nieużywane przez ludzi. Szkoła nie uczy mądrości. Jest jego encyklika, która jest, powiedziałabym, bardzo zaskoczona, bo nie znam ludzi, którzy to czytali. I to jest problem, w co ty masz wierzyć. Ojciec Święty jest trochę także poetą i mówi, że masz uwierzyć w tajemnicę księżyca. Mianowicie księżyc nie ma własnej ani siły. Księżyc ma światło i ciepło od słońca. I Karol Wojtyła uważa, Jan Paweł II, że człowieka traktuje jak księżyc i radzi, żeby on posłuchał Słońca. Słońce nazywa Boga, który uczy Ducha Świętego. I nie możesz dzieciom przekazywać tego, co jest myśleniem, swoją prawdą, to musisz sprawdzić, czy to jest zgodne z tym, co uczy Bóg. Proszę Państwa, ludzie mówią bzdury, uczą głupoty, uczą grzechu, ale naprawdę Karol Wojtyła, święty kapłan, nigdy nie mówił moim zdaniem rób to czy tamto. Tylko mówił, sprawdźmy, co o tym mówi Pan Bóg. I sprawdzał. A ludzie mają swoje zdanie, swój pomysł, swoje poglądy. I jeżeli to się nie zgadza z nauką Kościoła, to jest krzywda dla dziecka, które się dowiaduje od dorosłych. Wcale nie drogi do świętości, a jest stworzony dla nieba. Tylko jest zdemoralizowany przez dorosłych, którzy służą diabłu. Proszę pamiętać, że światem Pan Jezus mówi, moje królestwo nie jest tego świata. I każe nam się modlić, przyjdź królestwo Twoje. Więc nie można się spodziewać, że każdy, który mówi, to jest ten, co ma rozum. Sprawdź. No to musisz znać, co tu mówi Pan. I to jest problem uczenia się, ludzie się nie uczą. I ja, proszę Państwa, tę encyklikę uważam za po prostu problem dla każdego, bo masz do dyspozycji. Ale równocześnie, ja miałam szczęście znać tę encyklikę kolejną, ale nie tylko to jest dzisiaj, że ludzie nie czytają, ale on w tej encyklice, która jest pedagogiką świętości, uczy
równocześnie spotkałam w tej treści, nie za dawno to się ujawniło, 4 razy mówi jedno słowo, które jest konieczne, mianowicie masz dążyć do tej świętości, która jest celem twojego życia, z entuzjazmem. Entuzjazm, żeby działać dla ludzi. A teraz jest tak, to się nie opłaca, a co ja z tego będę miał? Co dla ciebie jest skarbem? I to jest zadanie dorosłych. Dziecko musi się dowiedzieć, co jest wartością. Więc, proszę Państwa, jesteście zadaniem dla siebie samych, dlatego że małżeństwo jest najtrudniejszym zadaniem dla ludzi. I miłość małżeńska jest całopaleniem. I nikt nie jest gotowy do małżeństwa, nie może być. Teraz jest problem, ponieważ ja teraz w szkole ostatnio rozmawiałam, dyrektorka mi powiedziała, że 50% młodzieży jest rozbitych. To jest cel twojego życia, dojść do niego. Ale kto ma ci w tym pomóc? No Kościół. Nie. Człowiek, każdy dorosły człowiek ma rozwijać swój rozum. Nie ma gotowych tekstów. Życzę wam, żebyście rozumieli, że to jest ciężkie zadanie, ale to jest właśnie cel małżeństwa. Bo ty jesteś nie tylko ojcem i matką, ale ty jesteś osobą, która ma przed sobą niebo. Przegrany człowiek idzie do piekła. Piekłonie nie wierzą. Co prawda przecież, że to trzeba mieć po prostu oczy, żeby zobaczyć, że na świecie diabeł rządzi. Ostatnie słowa, co trzeba powiedzieć, bo starość moja się kończy tym, że starzy za dużo mówią, nigdy nie mówiono. Miałam godzinę dla studia, jak 2 godziny do nas mówię bez sensu myślenia. Nie, ja po prostu widzę, że ja mam, prawdę powiedziawszy, obowiązek pokazać, jaka jest prawda. Ale chodzi o to, że człowiek jest zawsze człowiekiem. Niezależnie od tego, czy jest dobry, czy niedobry. Ale zawsze może być święty, tylko to jest zadanie dla wszystkich ludzi używających rozumu. Kto jest wolny? Bardzo prosto. Karol Wojtyła mówił, że świętość jest bardzo prosta. To jest tylko posłuszeństwo. Pan podrywał wszystko, co masz robić. Posłuszeństwo jest niepopularne. Ludzie chcą rządzić. To jest problem. Ja na przykład nie mogę zrozumieć, dlaczego katolicy w Polsce nie mają odwagi mówienia, że są wierzący w Boga, Ducha Świętego. Nie mówią prawdy. Dlaczego? No bo właśnie brak im odwagi. Pokolenie moje, mężczyźni byli bohaterami, młodzież była wierna, nie walić. Kto teraz jest odpowiedzialny za to, co się dzieje? Proszę Państwa, parę lat temu, 2 czy 3, w jedną niedzielę w kościele, w wszystkich kościołach
policzyli frekwencję, ilu katolików jest obecnych na mszy świętej. W całej Polsce równocześnie. Wyniki były takie: na wschodzie 60-70% katolików, na zachodzie mniej więcej 10%. I teraz jest problem, że ludzie sobie nie zdają sprawy, że w takim razie w Polsce w poniedziałek rano ponad połowa Polaków to są wojsko diabelskie, są ludzie w stanie grzechu, bo nie poszli do kościoła. W ogóle o tym nie myślą, nie sprawdzają tego. Nie ma konkretnego myślenia z logiką. Jak jesteś katolikiem, to ciebie obowiązuje 10 przykładów. I ciebie obowiązuje obowiązek uczestniczenia. Dlaczego? No bo ty musisz mieć siłę Ducha Świętego, bo to jest twoje zadanie, więc znaczy różne rzeczy. Nie jesteś gwałtem, a chcesz sądzić innych ludzi, nie masz prawa. Masz być posłuszny, nie podoba ci się posłusznie. Dlaczego? No bo jesteś nowoczesnym człowiekiem. Nowoczesna etyka to jest krzywda wyrządzana człowiekowi. Co robić? Ojciec Święty mówił: ty sam dla siebie masz być celem działania. Ty piszesz swój duch życiorys. Ty masz być świadomy tego, co ty. Czyli masz realizować swoją wolną wolę. Nie zwalaj odpowiedzialności na każdego innego, tylko poszukaj sobie. Bogu dzięki, jesteście szkołą, która się wreszcie ocknęła, że ma być dla ludzi wierzących. I bardzo się tym cieszę, że jesteście. Jest szansa, że może stworzycie Państwo dorosłych katolików, bo na razie to jest szkoła, która się nie przyznaje do tego, że są ludzie wierzący. Parę szkół takich są. Dziękujcie. Karol Ojca mówi: dziękujcie Bogu, bo macie prawo do wszystkiego. Jesteście wspaniałym człowiekiem, stworzonym dla nieba i Pan Bóg Ciebie kocha. Ale ludzie to nie słyszą. Bo jakby kochał, to by moje koleżanki z więzienia były takie, że mówiły: nie ma Pana Boga, bo jak był, to by nas nie byłoby razem. A ja mówię: kobieto, nie bądź głupia. Nie Pan Bóg Cię wsadził do więzienia, tylko Gestapo, a potem umrę. Czyli masz szansę, szukaj Pana Boga. Gdzie? A gdzie? Kobieta współczesna nie wie wcale, że Pan Bóg mówił do niej to, że ona może zrobić wszystko dla mężczyzny, bo ma kobiety, każdy, wierzące dziewczyny, studentki miały męża, którego wzięły niewierzącego, wierzyły, że one go nauczą. Nie. To jest tak, że to jest odpowiedzialność mężczyzny. Bo kobieta nie może prowadzić światowo, nie może. Natomiast mężczyzna powinien rozumieć, że on
jest odpowiedzialny za to, co jest tam w Polsce, co jest w ogóle na świecie. Więc ja teraz szukam mężczyzn i jestem zdania, że trzeba wychować wreszcie do odpowiedzialności i do świętości. No, to jest potraktujcie spotkanie ze staruszką, która ma problem, bo mnie się wydaje, że tym ludziom trzeba powiedzieć, a ja mam te ostatnie, no dzisiaj jeszcze nie umieram, ale czytajcie to, co napisał Jan Paweł II. To są gotowe recepty, żeby być świętym kulturnie, albo umrzecie wszyscy. Jak mówię do studentów jeśli na początku, w październiku zaczynam zawsze jednym zdaniem. Proszę Państwa, nic o was nie wiem. Nie wiem co o was. Ale wiem jedno. Wszyscy umrzecie. I proszę o tym codziennie pamiętać, co będzie wasza wygrana. Bo żyjesz po to, żeby umrzeć i pójść do nieba, a chodź tu, Pawełku. Miałeś mi dać znak, że jest koniec i wcale mi nie powiedziałeś. Nie mam zegarka, nie mogę, bo to nie mogę. A wcale jestem tym zmęczona, że co? Że sobie zdaję sprawę, że ci ludzie nie rozumieją najważniejszej rzeczy. Że mają zadanie świętości, mają pójść do nieba. A oni chcą co? Posiadać. A Karol Wojtyła uczył, nie to, co masz, tylko to, kim jesteś. Decyduje, bo nic nie weźmiesz do nieba. Nic nie weźmiesz do nieba ani ty, ani twoje dziecko, ale trzeba, żebyś wziął do nieba i żonę i dziecko. Ludzie, gdzie macie rozum? No właśnie. Proszę Państwa, zakładajcie szkołę, która będzie świadomie mówiła o tym, że katolik to jest twój wygrany los w tym życiu. Bo to jest prawda o tym życiu. I nie, bez Boga nie dostaniesz się do niego. No ale Panu jest. To człowiek odchodzi. Nie jest tak, że to jest. Pan Bóg zostawia człowieka. Nie. To człowiek odchodzi od Boga. Ja jestem osobą, która ma pełno przyjaciół świętych, bo każdy człowiek może być święty. Badany. Naród polski to jest dlatego. Proszę bardzo, jeszcze nie umarłam, ale dowiecie się od wielejakiego dziennikarza, bo oni piszą głupoty o mnie. Prawdą jest to, że nie ma ludzi, którzy rozumieją, co jest sensem życia. Bo ci ludzie gonią za różnymi rzeczami, a mają tylko starać się o swoją świętość. Szczęść Wam Boże, wszyscy macie swojego, o właśnie, napisał jeden nasz prawnuk, babciu, to tylko dzieci mają anioła stróża, wy dorośli nie macie anioła stróża. Nie jesteś tam, do dyspozycji nie ma. No. Chodź, Pawełku, do domu. Bardzo dziękujemy.
zachowie przez wszystkich poświęcą starczy, by było wyczuć. Dziękujemy. Dziękujemy jeszcze raz. Bardzo dziękujemy, bo tylko